Miło Cię poznać, Richard. Super, że przyjechałeś do Polski. Mam nadzieję, że spędzasz dobrze czas w naszym kraju. Tak, jest świetnie. Wytłumacz proszę mi i naszym widzom, o co chodzi w tym całym zamieszaniu wokół aut. Dlaczego ludzie na ich punkcie szaleją? Dla tych, którzy kochają samochody, możliwość szybkiego przemieszczania się z jednego miejsca w drugie odwołuje się do pierwotnych instynktów i dlatego jest to dla nas tak niesamowite. Chodzi tu o budowanie ego? Samochody od dawna służyły do tego, aby coś udowadniać. Ludzie od zawsze chcieli pokazywać, na jakim żyją poziomie i ile mają pieniędzy, albo jak szybko potrafią jeździć. Mogą też chcieć pokazać swoją subtelność i wtedy kupują sobie Toyotę Prius. To jest bardzo skomplikowane. Miałeś momenty wypalenia zawodowego? Czułeś się motoryzacją zmęczony? Nie, bo wszystko, co robimy, wiąże się z naszą pasją do samochodów i to nigdy nie minie. Wrócę dziś późno do domu, pójdę do mojego garażu po samochód i będę jeździł i to jest ekscytujące. To jest coś, co uwielbiam robić. Przygotowałem dla Ciebie zdjęcie. To są polskie auta. Oczywiście to już relikty przeszłości, bo ich nie produkujemy. Widziałeś wcześniej te samochody? Prowadziłeś je? Tak, to model bazujący na Fiacie, prawda? To był prezent dla Toma Hanksa. Podobał mu się. Jeździłeś tymi samochodami? Tak, miałem okazję. Takim nie jechałem. Czasem używamy różnych określeń, takich jak szorstkie czy krzykliwe, aby opisać samochody. Ten na pewno taki nie jest. Naprawdę, ten wygląda na miałki, ciężki i wolny. Wiesz, nie każdy samochód musi niesamowicie wyglądać i być szybki, ale nie mam nic przeciwko nim. A podoba Ci się styl nowoczesnych samochodów, ich wygląd? Oczywiście wiem, że są bardzo różne. Ale patrząc ogólnie, z szerszej perspektywy, na przykład gdy porównujesz je do aut klasycznych, zabytkowych już. Myślę, że współczesne samochody są obostrzone wieloma restrykcjami i wieloma regulacjami, jak na przykład odległość maski od silnika, albo to, że koła nie mogą wychodzić poza obrys samochodu. To wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa, ale przez to nigdy te auta nie będą tak zgrabne. Mam Jaguara E-Type'a z 1962 roku. Jest smukły i elegancki. Teraz nie znajdziesz już takiego samochodu, bo nigdy nie spełniłby obecnych regulacji. Ale oczywiście są też piękne samochody. Myślę, że Bentleye z nowym Continentalem są świetne, a tamten Aston Martin wygląda wspaniale. Więc mimo tych wszystkich regulacji wciąż można zachować styl. Sądzisz, że pewnego rodzaju rewolucja w przemyśle transportowym w najbliższej przyszłości jest nieunikniona? Dopracowanie technologii w samochodach autonomicznych zajmie jeszcze dużo czasu. Możemy dojść do poziomu, w którym jadąc autostradą naciśniemy przycisk i nasz samochód połączy się z innym. To świetne rozwiązanie, bo to nudne jeździć autostradą przez wiele godzin. Oczywiście, jeśli dzięki temu podróż będzie szybsza, bardziej ekonomiczna i bezpieczniejsza, to czemu nie? Nasi dziennikarze niedawno ujawnili i pokazali proceder nielegalnych wyścigów na ulicach polskich miast. Wiesz, ludzie jeżdżą w nich jak wariaci, narażając na niebezpieczeństwo innych. Tak, ten problem nie polega tylko na tym, że przy takiej jeździe narażasz swoje życie, ale przede wszystkim narażasz życie innych ludzi. Ty możesz jechać sam, ale w samochodzie, który wyjedzie zza rogu, może jechać cała rodzina. Właśnie przez takie rzeczy jak nielegalne wyścigi do entuzjastów samochodów przyczepiono negatywną łatkę. Widzisz jednego wariata na drodze i potem każdy fan motoryzacji jest dla ciebie takim samym wariatem. Nie można po prostu robić takich rzeczy. Trzeba pamiętać, że nie jesteśmy sami na drodze. Myślisz, że ci ludzie są w jakiś sposób uzależnieni od adrenaliny? Nie, myślę, że to naturalne, że ludzie szukają dreszczyku emocji, ale oczywiście to nie jest usprawiedliwienie dla szalonej jazdy w momencie, kiedy narażasz życie innych ludzi. Na to nie ma żadnego wytłumaczenia.